podobnym wieku co ja, 20 kilka lat. Wyszedłem, on wyszedł niedługo po mnie i czułem najpierw, jak mnie szarpie. Czułem, że chce jeszcze dalej mnie atakować, ale jeszcze jeden mężczyzna się włączył od tyłu, taki bardzo, bardzo mocny. Cześć, witam Was. Moi drodzy, powiem Wam tak, długo się zastanawiałem, jak zacząć dzisiejszy materiał, bo jest i straszno, i śmieszno. Czemu straszno, czemu śmieszno, no zaraz się dowiecie. Ale pozwólcie, że może zacznę w ten sposób. Wyobraźcie sobie taką scenkę. Policja wpada na chatę. I co zastaje? Nagiego młodego mężczyznę w skórzanych stringach, przykutego kajdankami do łóżka. Okazuje się, że ten młody mężczyzna w skórzanych stringach przykuty do łóżka nie żyje. Obok śpi lub jest naćpany starszy jegomość przebrany za króliczka. I możecie sobie pomyśleć, że jest to scena z jakiegoś pakistańskiego pornosa lub z sobotniej imprezy Jarka Kaczyńskiego, chociaż może Jarek Kaczyński takim hardcorem nie jest. Ale otóż, moi drodzy, nie. Ani jedno, ani drugie. Ta sytuacja miała naprawdę miejsce i działa się na plebanii, tak, na plebanii w Drobinie. No i tutaj jeszcze sprostowanie. Oskarka tak wrzuciłem prześmiewczo, oczywiście. Oskarek bardzo pewnie żałuje, ale nie był wtedy na plebanii, także Oskarek tylko jest prześmiewczo. I teraz tak, przejdźmy do szczegółów, że tak powiem. Jak nieoficjalnie tutaj dowiedziały się media, różni dziennikarze, ten nieszczęśnik, który tak w młodym wieku pewnie śmiercią męczeńską odszedł, miał być przykuty kajdankami i na sobie miał mieć skórzane stringi. Okoliczności sugerują, że mogło dojść do sytuacji związanej z praktykami o charakterze erotycznym. Umyślnie tak tutaj na razie dobieram słowa. Śledczy oczywiście nie ujawniają wyników ustaleń. Ksiądz spał pijany lub naćpany w fotelu, przebrany za króliczka. Nieoficjalnie mówi się, że ten młody człowiek przedawkował środki na potencję lub też inne. Ale ile w tym prawdy, no trudno powiedzieć, możemy się jedynie domyślać. Te zwłoki w łóżku wikarego, no co się działo na tej plebanii w Drobinie, tak powiedziałem, możemy się jedynie domyślać. Wiadomo jest, że ciało młodego mężczyzny znaleziono w łóżku w pokoju wikarego. Z relacji parafian wynika, że tego dnia ksiądz Grzegorz miał odprawiać ślub, a wieczorem w jego pokoju miała odbyć się impreza o charakterze erotycznym. No, musiało się tam dziać grubo, bo tutaj, jak są poinformowane źródła, ten młody mężczyzna, który był u wikarego, został znaleziony w jego łóżku, no martwy, miał kajdanki na rękach, na sobie jedynie skórzane stringi. No i tak jak wspomniałem, ksiądz dobrodziej w stroju króliczka spał gdzieś tam naćpany lub nachlany obok tych zwłok w jego łóżku. I tutaj aż chce się powiedzieć, a wy wierni idziecie do kościółka i weźcie wafelka z rąk tego księciunia. No, mniam smacznego pychotka. Powiem wam tak, z jednej strony się cieszę, że trzymam się z daleka od tej instytucji, ale z drugiej strony tak naprawdę to strach wejść na plebanię.
choć napis głosi nie lękajcie się. Ale czy oby na pewno? No, orgie, zgony, mefedron, co się dzieje na tych polskich plebaniach? No, celibat faktycznie jest dla wybranych. Wszystko to się działo w marcu tego roku. Tak jak powiedziałem, w mieszkaniu księdza Krystiana, sędziego, no, co ciekawe, sędziego sądu biskupiego, zmarł 21-letni mężczyzna. W marcu zeszłego roku to była inna sytuacja, bo tutaj się człowiek naprawdę może pogubić. W marcu zeszłego roku w mieszkaniu Krzysztofa K., sędziego sądu biskupiego, zmarł 21-letni mężczyzna. Jak pamiętacie, w sierpniu tego samego w diecezji sosnowieckiej 48-letni ksiądz Tomasz Z. zorganizował w swoim mieszkaniu służbowym należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej orgię. Jeden z jej uczestników zasłabł i trafił do szpitala. No jak wszyscy wiemy, no niemal chłopa zaruchali na śmierć. No i ta świeżutka sprawa w domu wikariusza w Drobinie. Odkryto ciało mężczyzny. No informacja o kolejnym zgonie z narkotykami w tle na plebanii wstrząsnęła środowiskiem kościelnym. Kolejnym, bo zaledwie kilka miesięcy temu media opisywały też przypadek w Sosnowcu. No i to właśnie ten ostatni przypadek tutaj, to było 7 września, tak powiedziałem, wieczorem w mieszkaniu wikariusza na plebanii w Drobinie, jest w województwie mazowieckim, odkryto ciało 29-latka. I tutaj według ustaleń dziennikarzy wcześniej w lokalu miała odbywać się całonocna impreza, a mężczyźni mieli przyjmować środki na potencję. Nie jest to jednak pierwszy taki przypadek, jak już wam tutaj wspomniałem. Kilka miesięcy temu, pod koniec marca, w mieszkaniu księdza rezydenta na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu zmarł mężczyzna. Badania toksykologiczne wykazały mefedron we krwi duchownego. Z kolei rok temu na terenie parafii w Dąbrowie Górniczej policja interweniowała w mieszkaniu służbowym księdza, gdzie odbywała się orgia z udziałem pracownika seksualnego, czyli najprościej mówiąc męskiej dziwki. Oczywiście tutaj jest poprawność, no że tak powiem, polityczna. No, okoliczności, nazwijmy to tak delikatnie rzecz ujmując, sugerują, że mogło dojść do sytuacji związanej z praktykami o charakterze erotycznym. No chyba że ktoś ma wątpliwości, że młody mężczyzna przykuty kajdankami w skórzanych stringach leżał w łóżku klechy, a sam ksiądz w przebraniu króliczka spał w fotelu. No być może przygotowywali się do roli, nie wiem, Alicja w Krainie Czarów, czy coś w tym rodzaju. No nie przesądzajmy tutaj oczywiście faktów. No śledczy na razie nie ujawniają wyników swoich ustaleń. Powiem wam tak, moi drodzy, te pijackie imprezy na plebanii, schadzki po nocach. Ksiądz Ryszard, który zarządza parafią, nie wie, kim był mężczyzna i co robił w pokoju księdza Grzegorza. No bo skąd miałby to wiedzieć? Nic mu też nie wiadomo o spotkaniach towarzyskich. No oczywiście, nic nie widziałem, nic nie wiem. Ja tutaj tylko sprzątam, na tej zasadzie mniej więcej. Tylko że wiedzą o wszystkim parafianie z Drobina. Twierdzą zupełnie coś innego. Według nich na plebanii od dawna miały dochodzić do różnych niestosownych rzeczy.
Wieczorami przyjeżdżało tam, uwaga, sporo księży. Były imprezy zakrapiane alkoholem. Jak powiedział jeden ze świadków, sam raz byłem tego świadkiem. Nie wiem, czy uczestniczył, czy tylko widział. Trafiłem na pijanych księży, trafiłem na pijanych księży, jak wyjeżdżali samochodem spod plebanii z 2 kobietami. Pojechaliśmy wtedy za nimi i złapaliśmy ich 10 kilometrów dalej, tłumaczy mieszkaniec Drobinia. Grube biby potwierdzają też inni mieszkańcy. No i wszystko pewnie by było ok, cacy, no dopóki nie ta tragedia, która się wydarzyła. I pewnie nikt by nic nie wiedział do dzisiaj, nic by o tym, klechostwo nie poinformowało swoje wierne owieczki, ale do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około 18. Policja została powiadomiona o tragedii, co tam się stało na tej plebanii w Drobinie. Jak mówią policjanci, zostaliśmy wezwani do Drobina późnym popołudniem. W mieszkaniu rzeczywiście ujawniliśmy zwłoki mężczyzny. To nie był mieszkaniec plebanii, nie był to też ksiądz, informuje podkomisarz Monika Jakubowska, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Wiadomo, że na razie nikt nie został zatrzymany. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Pomyślcie, policja wpada na chatę, leżą przykute kajdankami półnagie zwłoki faceta. Gość nawalony lub naćpany w przebraniu królika sobie smacznie śpi. Policja wpada i nie zatrzymuje klienta, królika, nie zatrzymuje królika, mimo tego, że u niego w pokoju, w jego łóżku znaleźli martwego, półnagiego mężczyznę. Powiem wam, że trochę mi się wydaje dziwne, bo ja sobie nie wyobrażam, że tak powiem, kogoś w cywilu, jakby policja do takiego przeciwnego Kowalskiego w tej samej sytuacji zawitała, czy by tego przysłowiowego Kowalskiego od razu na dołek nie zawinęła do wyjaśnienia sprawy, czy być może jest tylko świadkiem, czy podejrzanym o nieumyślne morderstwo lub planowane morderstwo. Ludzie u Klechy w jego łóżku znaleźli nagiego, martwego, młodego człowieka. To, że Klecha był przebrany za króliczka, chyba go nie usprawiedliwia do tego, żeby go policjanci puścili wolno. Takie jest moje zdanie. Być może ja się na tym nie znam, być może króliczki w sutannach traktuje się inaczej. Policja nic więcej powiedzieć nie chce. Odsyła do prokuratury w Sierpcu, która ma prowadzić śledztwo w tej sprawie. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek przyczynił się do tego zgonu. Pewnie, że nie. Skąd? Być może młody mężczyzna przedawkował, być może króliczek go zaruchał na śmierć, ale dopóki nie zrobią sekcji zwłok, nie wiadomo, a nie pomyśleli, że Klecha może mu dosypał czegoś, że nie wiem, namawiał go do czegoś. Opcji jest wiele, tak na logikę. Swój komunikat, moi drodzy, wydała też oczywiście kuria, jak przekazała, ksiądz został zawieszony w obowiązkach. To jest, powiem wam, duży postęp, bo nie został przeniesiony do innej parafii. Chyba że oni mają
zasadę tylko pedofili do innych parafii przenosić, a takich standardowych zboków, którzy rżną się z facetami, czy tam z innymi paniami lekkich obyczajów, to po prostu są tylko zawieszani. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś w jego łóżku zginie, bo jeśli nie, no to tam nie ma sprawy. Także oczywiście też podjęli kroki zmierzające do wyjaśnienia tej dramatycznej sytuacji. Została nawiązana współpraca z policją. Pewnie dlatego też Klecha nie został nawet na 24 czy na 48 aresztowany. Bo i po co? No skoro kuria nawiązała współpracę z policją, po cholerę króliczka biednego aresztować. Jak mówi dalej kuria, wikariusz został natychmiast zawieszony w swoich obowiązkach, otrzymał polecenie opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli wikary sobie opuścił plebanię i może ruchać dalej do woli, bo policja go nie nęka, nie aresztowała. Kuria wyrzuciła go zawiesiła ze swojej parafii, nie może mieszkać na parafii, także kara, powiem wam, kolejny torturowany, prześladowany, biedny ksiądz. No i oczywiście standardowy tekst, łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. W bólu to podejrzewam ten zmarły zmarł. Wyrażamy głębokie ubolewanie i smutek z powodu tej tragedii, napisała na stronie kurii. Napisano na stronie kurii rzecznik prasowy kurii diecezji w Płocku. Powiem wam tak, ta cała hipokryzja, zakłamanie klechostanu też wpływa na ludzi, że tak powiem, stanu świeckiego. Zauważcie, że klechy mówią nam, jak mamy żyć, umoralniają, pouczają lub nawet obrażają, jeśli ktoś obrazi ich Boga. A takie proste pytanie, czy to nie jest obrazą Boga rżnąć się jak króliki, chyba tutaj dobre to określenie, w domu Bożym? Plebania jako tako też jest dom Boży. Oni przecież są posłańcami Boga. Czy im przystoi takie rzeczy robić? Czy sodomia nie jest jakimś tam grzechem? Wszyscy chcą mówić nam, jak mamy żyć i jak mamy postępować zgodnie z wolą Jezusa. Czy zgodnie z wolą Jezusa jest rżnięcie się z męską prostytutką, zaruchanie go na śmierć, ćpanie, chlanie, jakieś dzikie imprezy? Tej hipokryzji jest wszędzie pełno. Ja wam podam, wrzucę wam tutaj też taki, chyba to mogę nazwać przypadek. Nie jest oczywiście związany z tą omawianą dzisiaj sytuacją, ale ta pani, którą teraz zobaczycie za chwileczkę, też bardzo sobie wyciera buzię Bogiem, nakazami, przykazami, też mówi, co ludzie powinni robić, a czego nie powinni robić. Posłuchajcie to, co dziennikarka ją zapytała i odpowiedź tej pani. To jest taka typowo katolicka hipokryzja. I zaraz przejdziemy dalej omawiać bieżący temat. Czy popiera Pani zakaz aborcji pochodzącej z gwałtu? Czy popieram zakaz aborcji pochodzącej z gwałtu? Jestem ogólnie przeciwniczką aborcji, tak. Czyli gdyby to była ciąża z gwałtu, to Pani uważa, że takie dziecko powinno się urodzić, tak? Uważam, że dziecko nie jest winne temu, co się stało. I zawsze w takiej sytuacji największą konsekwencję ponosi dziecko, bo to ono traci życie. A gdyby Pani znalazła się w takiej sytuacji, wiem, że to jest osobiste pytanie, co by Pani zrobiła? Czy jest Pani w stanie? Nie wiem, Panie redaktorze, to jest tak osobiste pytanie i to jest tak traumatyczna sytuacja, że... No właśnie, bo to łatwo jest tak rozstrzygać się, jeśli rozważamy to na gruncie takim abstrakcyjnym. Tak, natomiast gdyby dotyczyło to nas samych, no to już zmienia się nasza perspektywa. Już wtedy nie jesteśmy tacy radykalni. Natomiast, no nie, Panie redaktor, ja nawet nie chcę stawiać się w takiej sytuacji. Zawsze
no to jest bardzo intymna sytuacja, bardzo osobista i bardzo traumatyczna. Także takich przykładów można podawać bardzo wiele, ale wróćmy do księdza Grzegorza z Drobin. Ksywa w kościele Zgon. No czemu? Domyślcie się. Mucił swoich partnerów jak młockarnia. Prokuratura zabezpieczyła duże ilości środków usztywniających, że tak to nazwę, typu Viagra. Sieczka przeniesiony do innej młockarni pewnie jest dalej pod opieką kościoła. Tak mi się wydaje, takie mam po prostu wrażenie. Jak wiecie, w Polsce mamy teraz taką modę na męczenników. Tutaj parafia świętego Stanisława i biskupa męczennika w Drobinie, na plebanii w Drobinie prawdziwe perwersje, jak to przystało na świętego biskupa męczennika. Jeden męczennik nie żyje, podobnie jak w Dąbrowie Górniczej, zajechany przez innych męczenników. Kajdanki, skórzane stringi, dopalacze, to już jest tradycja, to jest... Ale jest, powiem wam, poprawa, bo nie chodzi tutaj o dzieci. No, szczęść Boże, szczęść Boże, moi drodzy moraliści. A może tak, więcej religii w szkołach, niech dołączą dzieci, bo czemu nie? Powiem więcej, uważam, że za ruchanie chłopa na śmierć trzeba dopisać do kanonu wartości chrześcijańskich. I powiem wam szczerze, tak się zastanawiam, czy w związku ze znalezieniem na plebanii przykutego do łóżka kajdankami denata w skórzanych stringach i śpiącego obok księdza w stroju królika, te środowiska prawicowe, narodowe apelowały już o wyrzuceniu lekcji religii ze szkoły, by nie demoralizować dzieci przez dewiantów. Czy nagle stali się ślepi, głusi, niewidomi i uważają, że nie ma najmniejszego problemu, nic się nie stało, dalej można wpuszczać tych dewiantów do dzieci, do szkół, bo przecież to robią z dorosłymi, to nie ma problemu, prawda? Dla nich zboczenia są... Nie mówię tu o pedofilii, bo o pedofilach też milczą jak zaklęci, tu nawet nie będę wspominał, ale każde jedne zboczenie ze strony klechostanu, oni jakoś dziwnie milczą, nie protestują, nie negują. A jeśli chodzi o księży, to jeszcze wam na koniec powiem taką ciekawostkę, która jest faktem, choć wierzyć się nie chce. Jak wiecie, księża jeżdżą na różne misje. Polscy księża dobrodzieje na misjach mają szacunek u lokalnych prostytutek. Wydają na uciechy kilka tysięcy złotych miesięcznie. Oczywiście to wszystko jest w imię Boga i nawracania, tak żebyście tam nie podejrzewali, że księża dobrodzieje robią to, nie wiem, ze złej woli, broń Boże. Ale co ciekawe, nawracanie nawracaniem, ale wolą polskie zakonnice, bo można bez gumki. Z Afrykankami boją się HIV-u, a seks z gumką nie daje tyle im przyjemności, co bez gumki. Bo jak wszyscy wiedzą, bzykanie z prezerwatywą to jest jak lizanie lizaka przez papierek. Myślicie, moi drodzy, że orgie na plebanii w Dąbrowie Górniczej czy w tym Drobinie to przypadek? Tak naprawdę cały kościół gnije od środka i ta zgnilizna coraz bardziej wyłazi na wierzch. I już to niejednokrotnie wam mówiłem, ale powiem jeszcze raz, mnie osobiście
Poraża ten polski prymitywny fanatyzm, ta głęboka potrzeba chłopów pańszczyźnianych z tytułami profesorów, doktorów do włażenia w gumofilce w cudze życie. Taka potrzeba pouczania i wskazywania jednej słusznej drogi malućkim. Ten odruch czołobitności przed autorytetami, będącymi chyba skutkiem niewolniczego wychowania w bojaźni przed nieuchwytnym duchem zamkniętym w te gipsowe, często tandetne figurki. A najgorsze, że prymitywy się publikuje, przez co nagłaśnia i hołbi. Dlatego w szkołach powinno się wykładać między innymi filozofię, którym istotnym elementem jest etyka. No, klechy i etyka w parze, jak wiecie, nie idą. Bo to nauka, mówię tu o etyce, nauka poruszająca takie analogiczne aspekty, ale pozbawiona takich bzdur o piekle, niebie, o tym, że rodzimy się już z brzemieniem jakiegoś wydumanego grzechu, o dziadku z brodą, któremu się wydaje, że wszystko wie i wszystko może, o gadającym wężu, gołąbku zapładniającym małą dziewczynkę, aniołkach, diabełkach, arce i tym podobne. Największym zagrożeniem dla wiary w Boga są ci, którzy przyznali sobie prawo do głoszenia Jego słowa i nieźle sobie z tego żyją już przez ponad 2000 lat. Katolik, można powiedzieć niewolnik kleru, istota uległa i poniżana, klęcząca na polecenie podejrzanie wyglądających facetów w różowych kieckach i w koronkach. Facetów w koronkach głoszących brednie o swoim tak zwanym Bogu, stworze wymyślonym w epoce brązu na Bliskim Wschodzie, celem manipulowania zabobonnym i niepiśmiennym ludem oraz tak zwanym Zbawicielu, który to najbardziej fanatycznym wyznaniom objawia się nawet w świątecznym bigosie. I tutaj jacy ludzie są odporni na wszelkie logiczne argumenty przeciw dziecinnym, absurdalnym, idiotycznym wierzeniom swojej jedynej słusznej religii i są gotowi zginąć za swojego urojonego bożka, oddać na tacę ostatni grosz, samemu głodując. Tak to mniej więcej wygląda. I na koniec, moi drodzy, bo się rozkręcam, a nie chcę przedłużać, powiem wam tak, według mnie osobiście, być może się możecie z tym zgadzać lub nie, no każdy, jak wiecie, ma swoje zdanie, swój na to pogląd, a mój jest taki. Żaden doskonały Bóg nie stworzyłby człowieka po to, by ten go czcił i przed nim klękał, bo doskonałość jest przecież ponad małoskowość samouwielbienia. A ci wszyscy klechy, jeśli by naprawdę wierzyli w tego Boga, nie robiliby tych wszystkich rzeczy, które robią w życiu doczesnym, że tak powiem po katolicku, bo baliby się Jego gniewu. No ale jak widać, malućkim każą żyć skromnie, w czystości ducha, oddawać ostatni grosz na kościółek, a sami sobie używają lepiej niż niejeden degenerat w cywilu. Oto Słowo Boże. Na dzisiaj to tyle.
Jutro, moi drodzy, mam nadzieję, że żadnych niespodzianek nie będzie i porozmawiamy sobie o Rysiu Gloterze, podróżniku, który 4-krotnie okrążył ziemię chińską motorynką. Także do zobaczenia jutro, mam nadzieję, a dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Jak zawsze piszcie, komentujcie. Ja Wam już dziękuję. Do jutra, cześć. Księża i siostry pomagali wyrugować z rdzennych dzieci kulturę ich przodków, ich język i zwyczaje, przy okazji nawracając na chrześcijaństwo. Do karania dzieci używane było tam m.in. domowej roboty metalowe krzesło elektryczne. Sterujący pokrętłem ksiądz wykorzystywał napięcie w taki sposób, by dziecko wierzgało nogami jak pacynka. Do dyscyplinowania dzieci w świętej Annie wykorzystywany był także tzw. kot o 9 ogonach. Page z 9 rzemieniami zakończonymi metalowymi wypustkami, który uderzając w cienką skórę pleców dziecka, rozrywał ją. Kościół katolicki postawił na dyscyplinę, wymuszaną przemocą. System nosił znamiona ludobójstwa kulturowego. Wciąż pamiętam imię zakonnicy. Miała kołek, taki okrągły i długi. Musieliśmy klękać na tym kołku. Ta zakonnica kazała jej klękać przed całą klasą z rękoma w ten sposób, na tym kołku, dostawała na ręce Biblię i była bita po plecach. Jedna z nich była zła i okrutna. To ta nazywała nas poganami. Siła nas za uszy, przez co nasze uszy krwawiły. Dziurawiła je długimi paznokciami. Przekuwanie języków igłą do cerowania małym dzieciom za to, że mówią w swoim języku. Nigdy wcześniej nie widziałem seksu oralnego, ale widziałem to na moim koledze z klasy, tam, w chłopięcej sypialni, gdy miałem 6 lat. Ten sam chłopiec tuż przed skończeniem 11 lat zabił się w tej szkole. Był molestowany seksualnie na życzenie księdza i zakonnika. Wiesz, jak to jest słyszeć dziecko, jak płacze od tego? Widzieć to? To zostaje w mojej głowie. Wiedziałem, jak gwałcą 5-letnią dziewczynkę. Sam miałem wtedy 8 lat. Nie mogłem tego powstrzymać. Mówię o tej, którą zbiły zakonnice. To ta, która chciała uciec. Miała 14 lat, gdy ją złapali. Zabiła się. Najwyraźniej nie widziała innej możliwości. W wyniku chorób, złego odżywiania, w trakcie ucieczek i z innych powodów zmarło co najmniej kilka tysięcy dzieci, które często chowano w nieoznakowanych grobach. Starsi chłopcy musieli kopać groby, a gdy było to niemożliwe, bo ziemia była zamarznięta, wyrąbywali przeręble. Tam wrzucano ciała. Dzieci musiały odwalać brudną robotę za księży, zakonnice. Tam właśnie znaleziono 215 ciał. Dzieci starały się uciec. Mówili o dzieciach wrzucanych do rzeki, dzieciach tych małych dziewczynek. Naprawdę? To ma być kościół katolicki? Mała dziewczynka, miała może 7 lat, molestowana przez zakonnicę. Powiedziała kilku innym dziewczynkom z internatu. Zakonnica dowiedziała się o tym. I ta mała dziewczynka dziwnym zbiegiem okoliczności spadła ze schodów, złamała kark i zmarła. Te małe dzieci, które nigdy nie stworzyły domu, zostały zabite przez jebane zakonnice i księży. Ostatnią szkołę zamknięto w 1996 roku. System funkcjonował przez 115 lat. W tym czasie przeszło przez niego ponad 150 tysięcy dzieci. Wiele z nich nigdy nie wróciło do domu. Ich rodziny bezskutecznie szukały ich przez całe dziesięciolecia.